Witam wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj taki krótki materiał będę chciał zaprezentować. Ostatnio przenosiłem antenę ADS-B i niestety podczas demontażu uszkodziłem ten tutaj oto wzmacniacz z filtrem, który wydaje mi się dosyć dobrze się sprawuje. Już chyba więcej niż 3 lata funkcjonuje. No i musiałem wymienić gniazdo tutaj SMA, bo się urwało. Ale przy okazji, jako że jest zdemontowany, będę miał okazję dokonać na nim pomiarów i wyniki, to co przyrząd pokaże, będę chciał zaprezentować właśnie w tym filmie. Przekonamy się, jak to wygląda od strony pomiarów. Tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, myślę, że jest dosyć dobrze i nie ma z nim najmniejszych problemów przez tyle lat. Także zapraszam do oglądania. Za chwilę zobaczycie już stanowisko pomiarowe. Układ pomiarowy jest już zmontowany, wzmacniacz jest podłączony. Jak widzicie, jest dodatkowa płytka, jest to BAST, czyli wprowadzanie zasilania do linii na wyjście układu, bo ponieważ ten wzmacniacz jest zasilany poprzez linię koncentryczną, także potrzebny jest układ BAST. No jest podpięty do analizatora i generatora i zaczynamy tutaj obserwację. Poziom jest w tej chwili na minus 137 dBm. Jeszcze generator jest wyłączony. Tutaj mamy na analizatorze wyjście wzmacniacza. No i włączę generator i zobaczmy, co się zadzieje. Nic się nie zadziało. Przepraszam, bo jeszcze jest wyłączony wzmacniacz. Uwaga, włączam zasilanie wzmacniacza. No i widzicie, poziom szumów poszedł do góry i pojawiło się coś. To jest dziwne, bo generator w tej chwili jest wyłączony. Zobaczmy, jak odepnę, czy to jest taki... Nie. Czyli mamy sygnał tak jakby delikatnie wzbudzał się generator. 1090. Przykładam rękę, ten sygnał się zwiększa. Być może jest to kwestia braku ekranowania. Także w tym momencie włożę tą płytkę do obudowy i zobaczymy, czy to się zmieni. Zamknąłem już w puszce filtr. Zasilania w tej chwili nie ma. Patrzcie, na poziom szumów jest mniej więcej minus 130 dBm. Załączam zasilanie i poziom szumów wzrósł prawie o 20 dB, czyli dosyć dużo. Ja sobie jeszcze tutaj marker mam ustawiony tak jak trzeba. Generator, poziom, no i zobaczmy. Częstotliwość 1090. Załączam generator. No i nic się nie zmieniło. Nie widzę tutaj sygnału na wejściu. No dobrze. Zwiększajmy poziom. O, już coś jest. Rośnie nam sygnał. Czyli tak, przy minus mogę jeszcze zmienić parametry. Zmniejszmy span, żeby jak najbardziej, ale tutaj nic nie da. Jeżeli to są szumy z urządzenia, no i mamy teraz tutaj już taki uśredniony poziom. Minus 130. Lećmy na minus 137. Oczywiście trochę to będzie trwało, więc ja przyspieszę, żeby zliczał, bo w tej chwili jest tryb uśredniania. Poziom szumów jest nam
Poziom szumów to około minus 120 dBm i wzmocnienie mamy minus 113, minus 137, to około 24 dB. Nie pamiętam, nie wiem, ile ten wzmacniacz powinien tak naprawdę wzmacniać. Wejdźmy na trochę wyższy poziom, dajmy sygnał minus 120. I mamy sygnał minus 94, 95, tak, czyli około 25 dB jest wzmocnienie tego układu, czyli wystarczające. Poziom minus 137 dBm, przy którym już coś tutaj widzimy na wyjściu, jest zadowalający. Oczywiście w praktyce, jeżeli to podepniemy pod antenę, troszeczkę inaczej to będzie wyglądało, więc myślę, że te parametry są ok. A ja teraz zrobię tutaj taki myk, żeby zobaczyć pasmo przepustowe tego filtra, bo mamy tutaj filtry z falą powierzchniową 2, więc zobaczymy, jakie jest pasmo całości układu, ale że ten przyrząd niestety sam z siebie nie ma tracking generatora, muszę to taki myk ręczny zrobić, także ja go zrobię poza kamerą, bo to chwilę trwa, a wyniki zobaczycie tutaj na ekranie za momencik. I udało mi się tutaj ręcznie, można powiedzieć, wyplotować charakterystykę filtra. Mamy częstotliwość 1090 środkową. Tutaj jest 1079. Tutaj 1100, czyli plus minus 10 MHz. Oczywiście to jest już maksymalne, natomiast tak, w paśmie przepustowym 36,8, tu mamy górkę 30, czyli zafalowanie jest rzędu 6-7 dB, dosyć dużo. Największe wzmocnienie dla całego układu jest 30 dB, bo tutaj sygnał był podawany minus 60 dBm, tu mamy minus 30 mniej więcej, czyli 30 dB. Na środku mamy 25 mniej więcej, tak jak mówiłem. I jeżeli byśmy liczyli 35, 38, to jest 6 mega i w drugą stronę 38, 8 mega, czyli plus minus mniej więcej 7 MHz, jeżeli byśmy zakładali zafalowanie 3 dB, aczkolwiek tak jak powiedziałem, duża tutaj jest nierównomierność charakterystyki w tym paśmie, więc tak trudno znaleźć, który to jest punkt. 3 dB odniosłem do częstotliwości środkowej. Więc plus minus mniej więcej 7 MHz jest pasmo przepustowe tego filtra. Także tutaj widzieliście takie krótkie pomiary. Myślę, że w zupełności ten filtr się sprawdza. Tak jak wcześniej powiedziałem, stosuję go już wiele lat i nie miałem żadnych problemów. Wytrzymał wiele burz, zimy, wiatry. Oczywiście jest zabudowany. Zasięgi odbioru są dosyć dobre, biorąc pod uwagę moje niskie tutaj położenie i zasłonięcie drzewami, to uważam, że w stosunku do podobnych stacji jest to jedno z najlepszych rozwiązań. Oczywiście, gdybym zmienił jeszcze odbiornik na troszeczkę lepszy niż ten typowy stick SDR-a, to może to by się wszystko poprawiło. Także to tyle w tej króciutkiej prezentacji. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do kontaktu poprzez Instagrama, Facebooka, Messengera i zapraszam do oglądania kolejnych filmów, jakie na tym kanale się pojawią. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.